Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Kondracka, jestem mamą Amelki Coles. Kieruję ten list otwarty z apelem o pilną pomoc i ochronę małoletniej Polki i jej matki do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego Szanownego Pana Zbigniewa Ziobro, do Sekretarza Stanu oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Praw Człowieka Pana Marcina Warchoła, do podsekretarza stanu pana Marcina Romanowskiego, do posła oraz członka Rady Ministrów szanownego pana ministra Michała Wójcika, wicepremiera Polski oraz prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość szanownego pana Jarosława Kaczyńskiego, ministra Sprawiedliwości Republiki Francuskiej szanownego pana Erika Dupond-Moretti, a także do wszystkich polityków, przedstawicieli mediów, stowarzyszeń, organizacji krajowych oraz międzynarodowych broniących praw człowieka oraz dzieci. Proszę, poświęćcie mi niespełna pół godziny swojego czasu, bo te minuty mogą uratować życie mojej córki. Wiem, że jeśli nie opowiem tej historii dziś, to za parę dni może być za późno. System niesprawiedliwości cicho wyciąga do mnie swoje macki, aby na podstawie kolejnego europejskiego nakazu aresztowania lub procedury z artykułu 211 KK móc mnie aresztować i siłą oraz podstępem odebrać mi córkę. Na początku chciałam skierować moją uwagę do ministra Michała Wójcika, który w dniu 31 sierpnia 2023 roku brał udział w konferencji prasowej organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w temacie Polska krajem wolności, a nie opresji wobec rodzin. Opisał sytuację, w której pan Hermans na podstawie absurdalnych zarzutów miał mieć zabrane dzieci i uzyskał zbawienną pomoc Polski. Groził mu za granicą wyrok więzienia. I tym wątkiem przejdę do mojej sprawy, którą minister Wójcik zna doskonale. Wie, że we Francji jestem skazana na rok bezwzględnego więzienia, odebrano mi władzę rodzicielską, z kompletnym pominięciem mojej osoby w postępowaniach, a także ze zignorowaniem woli mojej już nastoletniej córki. Obecnie ma ona zostać umieszczona w Polskim Domu Dziecka w ramach pomocy dla sądu francuskiego, który udaje, że mamy do czynienia z centrum mediacyjnym. Grozi mi kolejny europejski nakaz aresztowania. Pierwsze zatrzymanie miałam udając się do pana Wójcika o pomoc, gdzie nie doszłam, odsiadując noc na dołku, o czym powiem dalej. Bardzo proszę zatem, panie ministrze, o wsparcie i działanie zgodnie z prawem i dobrem mojej córki oraz moim własnym, jako obywatelek Polski. Polski, w której jako w swojej ojczyźnie moja córka chce pozostać, a z której ma zostać przemocą i wbrew swojej woli wydalona. Ale po kolei. Wraz z moją 14-letnią córką, Amelie Coles, jesteśmy ofiarami nękających nas od 8 lat polskiego oraz francuskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. W obecnej chwili obawiamy się siłowych odbiorów mojej córki w celu przekazania jej wbrew jej woli do domu dziecka lub do ojca oraz osadzenia mnie w więzieniu francuskim w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Przez lata procedur pozbawione jesteśmy dostępu do podstawowych praw człowieka, dziecka, praw do obrony, sprawiedliwego procesu, prawie we wszystkich prowadzonych postępowaniach, jakie mają miejsce w naszych sprawach. Od 2016 roku sprawie przyglądają się w Ministerstwie Sprawiedliwości między innymi szanowny pan minister Michał Wójcik, pani dyrektor Katarzyna Świeboda-Miśkiewicz oraz pan sędzia Dariusz Cieślik. Najważniejsze ze zdarzeń. We wrześniu 2015 roku, po zgłoszeniu na posterunku żandarmerii w Pornik zamiaru opuszczenia domu na podstawie dokumentu Main Courant Abandon de Domicile Conjugal,
Ze względu na stosowaną przeciwko mnie, wobec mnie przez ówczesnego męża przemoc fizyczną, psychiczną oraz finansową, opuściłam Francję, kraj, do którego wyjechałam z urodzoną w 2009 roku w Polsce córką, jedynie na próbę. Po powrocie do naszej ojczyzny jako pierwsza złożyłam wniosek o wykonywanie władzy rodzicielskiej, a następnie wniosek rozwodowy. Francja, gdzie wniosek o wykonywanie władzy rodzicielskiej został złożony później i została poinformowana o postępowaniu toczącym się w Polsce, procedowała i w sprawie bez mojego udziału udzieliła jedynie zabezpieczenia tymczasowego do sprawy głównej rozwodowej w taki sposób, iż pozbawiła mnie władzy rodzicielskiej nad moją córką Amélie Cols. Kolejno we francuskiej sprawie rozwodowej, wszczętej na wniosek pana C, sędzia francuska oddała jurysdykcję Polsce, ale w orzeczeniu podała fałszywą informację, że jego wniosek rozwodowy nie zawierał elementów dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, pomimo iż te elementy stanowiły jego główną część. Dzięki temu chciała bezprawnie zachować jurysdykcję postępowań dotyczących dziecka na terytorium Francji. Kolejno wszczęto na terytorium Polski procedurę dotyczącą uznania tego orzeczenia zabezpieczającego w Polsce oraz postępowanie w trybie konwencji haskiej, które ostatecznie przegrałam 27 maja 2019 roku. Prowadzone było ono przez Sąd Rejonowy w Brzegu, przewodniczącą wydziału sędzię Dorotę Matkowską, która od czasu złożenia wniosku po niespełna rocznym pobycie w Polsce blokowała rozpoznanie mojego wniosku o wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz wysłała sądowi francuskiemu w La Roche-sur-Yon fałszywe oświadczenie o moim rzekomym odbiorze wniosku inicjującego postępowanie we Francji z tego samego roszczenia. Następnie postępowanie w trybie konwencji haskiej, co bardzo ważne, udało mi się zmienić na podstawie artykułu 577 Polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego. Była to sprawa 3 NSM 100/18 prowadzona przez sędziego Tomasza Polaka. Artykuł ten zakłada możliwość zmiany przez sąd opiekuńczy swojego postanowienia, nawet prawomocnego, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. Podczas przerwy ostatniego posiedzenia tego postępowania o zmianę przypadkiem udało mi się nagrać na telefonie pozostawionym na sali sądowej sędziów rozpoznających wnioski dowodowe. Sędziowie uzależniali w mojej ocenie treść postanowienia od osoby trzeciej. Pracowali nad gotowym dokumentem, sprawdzali, czy mają wszystkie dowody działające na moją niekorzyść i wnioskowane przez stronę przeciwną. Według mnie doszło do uwarunkowania rozpoznania wniosków dowodowych życzeniami osób trzecich z zewnątrz. Przewodniczący podczas przerwy dzwonił do tej osoby z zewnątrz, uspokajając ją, że wszystko jest pod kontrolą. Upubliczniłam to nagranie na parę godzin przed wydaniem postanowienia kończącego w sprawie i zaniosłam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury krajowej. Jest 19 listopad 2018 roku i myślę, że dzieje się cud. Sąd po raz pierwszy wydaje orzeczenie na naszą korzyść. Sąd uznaje, że zmiana postanowienia o wydaniu dziecka w trybie konwencji haskiej jest konieczna. Dla dobra dziecka należy pozostawić Amélie w Polsce przy matce. Jest to postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie 2CA 1196/18. Moja radość staje się przedwczesna i dopiero po tej, jak to nazywam, wpadce sądu, system pokazuje mi, jak brutalnie może działać. 23 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu stwierdza na posiedzeniu niejawnym w sprawie 1 ACZ 925/18 wykonalność orzeczenia sądu francuskiego z lutego 2016 roku. Kiedy to sąd francuski w trybie przyspieszonym wydał decyzję o tymczasowym pozbawieniu mnie władzy rodzicielskiej do czasu przeprowadzenia sprawy głównej rozwodowej, która to w późniejszym terminie została oddana polskiej jurysdykcji.
Sąd apelacyjny ignoruje wydane wcześniej przez Sąd Okręgowy w Opolu orzeczenie nakazujące pozostawienie dziecka przy mnie z 19 listopada 2018 roku w sprawie zmieniającej decyzję wydaną w postępowaniu w trybie konwencji haskiej, ta 2CA 1196/18, uznając, że sprawy te nie są powiązane. Pomimo, iż dotyczą one tego samego przedmiotu sprawy, czyli wydania dziecka, a także toczyły się pomiędzy tymi samymi stronami, w związku z czym respektowane powinno być prawo rzeczy osądzonej. Sąd pozbawił mnie nie bezpośrednio wykonywania władzy rodzicielskiej nad moją córką, całkowicie bez mojego udziału, ponieważ podczas postępowań we Francji nie dano mi prawa się wypowiedzieć, a podczas uznania tego orzeczenia sąd nie wziął pod uwagę i pozbawił mnie nie bezpośrednio wykonywania władzy rodzicielskiej na posiedzeniu niejawnym. Na wydane w dniu 23 lipca 2019 roku postanowienie została złożona skarga kasacyjna 5 CSK 389/18 i ostatecznie została ona oddalona 13 listopada tego samego roku. Sąd Najwyższy uznaje, iż wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych może być wydana na posiedzeniu niejawnym, bez rozpoznania wniosków dowodowych w postępowaniu, bez wysłuchania matki dziecka, które ma być odbierane, bez wysłuchania dziecka, którego egzekucja dotyczy, z pogwałceniem woli dziecka w sprawie z tego samego roszczenia, ponieważ wydania dziecka, Amelia Cols dwukrotnie została wysłuchana przez sądy w postępowaniu o jej wydanie w trybie konwencji haskiej i kategorycznie oraz konsekwentnie odmawiała powrotu. Orzeczenie zostało uznane, pomimo iż sprawa karna przeciwko ojcu dziecka na moment wydawania decyzji była w toku i została wydana po ponad 3 latach w sprawie dotyczącej roszczeń i egzekucji na małoletniej. W dniu 9 kwietnia 2019 roku pan C. składa pierwszy wniosek o przymusowe odebranie dziecka i umieszczenie go w ramach zabezpieczenia w domu dziecka w sprawie 3 NSM 139/19. Sędzia Tomasz Polak oddala wniosek, a Sąd Okręgowy w Opolu oddala 2 zażalenia w sprawie. Kolejno 16 maja 2019 roku, czyli ponad miesiąc później, dowiaduję się, że jestem poszukiwana przez policję kryminalną w związku z europejskim nakazem aresztowania. Wówczas kontaktuję się z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Polski, panem Michałem Wójcikiem, z informacją, że udaje się do Ministerstwa Sprawiedliwości o pomoc. Pan Wójcik dokładnie zna temat dziecka, gdyż spotykał się ze mną w sprawie udzielenia mi pomocy zaledwie parę dni wcześniej, to jest 25 kwietnia 2019 roku. Wówczas wskazywałam mu, że bardzo obawiam się europejskiego nakazu aresztowania. Przed samymi drzwiami ministerstwa na Alei Róż 2 zostaje zatrzymana bez wylegitymowania, a następnie osadzona na dołku przez nieumundorowanych łowców głów. To jest jednostka kryminalna policji. Kolejnego dnia prokuratura nie przedstawia mi nawet europejskiego nakazu aresztowania. Nie posiada akt sprawy karnej z Francji, która wówczas jest w toku i w związku z tym zobowiązana jest mnie wypuścić. Dochodzi do ewidentnego sterowania ręcznego procedurą zatrzymania. W dniu 4 września 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie odmawia wydania mnie Francji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, uznając, że Aleksandra Cols nie była pozbawiona praw rodzicielskich ani we Francji, ani w Polsce i nadal tych praw pozbawiona nie jest, a Francję opuściła wraz z dzieckiem zgodnie z prawem francuskim. Nie sposób przyjąć, ażeby mogła ona dopuścić się przestępstwa określonego w przepisie 211 KK. Państwo polskie, którego emanacją jest w sprawie niniejszej Sąd Okręgowy w Warszawie, ma nieodrodny obowiązek ochrony swoich obywateli przed działaniami władzy państw obcych, które faktycznie lub choćby potencjalnie
byłyby dla obywateli polskich krzywdzące. Dla Sądu Okręgowego w Warszawie zasadą świętą i nadrzędną we wszystkich sprawach, w których mogliby ucierpieć małoletni, jest ochrona dobra dziecka. Przekazywanie Aleksandry Coles do Francji, zważając na treść znajdującej się w aktach sprawy opinii psychologicznej dotyczącej małoletniej, bezpośrednio godziłoby w dobro dziecka, a nawet narażało je na zagrożenia zdrowia, w szczególności spowodowałoby ciężkie i nieodwracalne skutki w sferze etnicznej, kulturowej, języka polskiego, a przede wszystkim ciepła i miłości rodzicielskiej, które niewątpliwie otrzymuje od swojej matki Aleksandry Coles. W konsekwencji uznać należało, że w niniejszej sprawie istnieje poważna, realna i bezpośrednia obawa naruszenia przez władze francuskie artykułu 8 Konwencji Praw Człowieka i Obywatela. Pozytywne obowiązki określone w artykule 8 konwencji mogą wymagać przyjęcia środków przewidzianych w celu zabezpieczenia poszanowania praw gwarantowanych na mocy tego postanowienia, nawet w sferze relacji między jednostkami. Mając na względzie jednak, że dobro dziecka jest nadrzędne, wyrok ETPC z dnia 21 stycznia 2014 roku wymaga w szczególności, by środki prowadzące do zerwania więzów z rodziną były stosowane w wyjątkowych przypadkach, to znaczy jedynie w takich przypadkach, gdy rodzice okazali się szczególnie niegodziwi, bądź były uzasadnione istotnym wymogiem wpływającym na interes dziecka. Nie ulega zatem wątpliwości, że odbieranie dzieci rodzicom czy rodzicowi wbrew interesom dobra dziecka bez istotnych i racjonalnych powodów stanowi obrazę powyższego przepisu konwencji. Nie ulega także wątpliwości, że po wydaniu do Francji Aleksandra Coles nie tylko natychmiast trafiłaby do aresztu tymczasowego, ale faktycznie utraciłaby swoje dziecko. Tym samym w sprawie niniejszej rozważać należałoby także wystąpienie obligatoryjnej przesłanki odmowy przekazania Aleksandry Coles władzom francuskim stypizowanej w dyspozycji artykułu 607 paragraf 1 punkt 5 k.p.k. Po tym zdarzeniu prokuratura Francji prowadziła bez mojego udziału postępowanie karne i skazała mnie na rok bezwzględnego więzienia. Wracając do opisu głównego zdarzeń. Pomimo tego rozstrzygnięcia ojciec dziecka nie odstępuje od rozwiązań siłowych. Wnosi o kolejny przymusowy odbiór dziecka, na co otrzymuje decyzję o kolejnym jego oddaleniu. Ostatecznie jednak zażalenie na to postanowienie trafia do referatu sędziego, który wydał Amélie Coles w postępowaniu prowadzonym w trybie konwencji haskiej do Francji, sędziego Sądu Okręgowego w Opolu, Grzegorza Kowulika, który 29 marca 2022 roku uwzględnia zażalenie ojca i wydaje nakaz przymusowego odbioru 13-letniej już Amélie Coles na podstawie orzeczenia zabezpieczającego z 2016 roku. I tak już w maju 2022 roku podejmowane są bez naszej wiedzy próby przymusowego odbioru Amelki, o których nie wiemy. 14 lipca 2022 roku dowiadujemy się z mediów o rzekomym zaginięciu Amelki. Jako że jest to informacja nieprawdziwa, obawiam się, że to kolejne działania związane ze sterowaniem ręcznym procedurami, jak miało to miejsce w przypadku europejskiego nakazu aresztowania w 2019 roku. Intuicja mnie nie zawodzi, kiedy w sobotę 16 lipca pojawiam się na posterunku Powiatowej Komendy Policji w Brzegu. Ta warunkuje zakończenie poszukiwań koniecznością odbycia przymusowego odbioru dziecka. Jest sobota i pomimo iż sądy są zamknięte, zostaje wydane postanowienie na posiedzeniu niejawnym o umieszczeniu Amelki w placówce domu dziecka w Skorogoszczy. Postanowienie wydaje Dorota Matkowska, sędzia, która prowadziła sprawę o wydanie dziecka w trybie konwencji haskiej. Wszystko odbywa się w trybie ekspresowym, na polecenie służbowe skierowane do zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Należy podkreślić, że w chwili organizowanej na nas zasadzki czynności były przeprowadzone zgodnie z informacjami uzyskanymi od przyjmującego nas zastępcy komendanta na odgórne polecenie służbowe. W ciągu 2 godzin na posterunku pojawiły się 2 panie kurator oraz pracownik domu dziecka w Skorogoszczy.
Próba umieszczenia Amelki w domu dziecka zostaje udaremniona przez kategoryczną odmowę dziecka. Kierownik Izby Kuratorskiej w Brzegu, Aneta Turowska, obiecuje Amelce, że będzie ją traktować z szacunkiem i nie jak zwierzynę łowną. I umówi się na kolejny termin odbioru w asyście ojca. 28 lipca 2022 roku w godzinach porannych dochodzi do zorganizowania kolejnego polowania bez obiecanej zapowiedzi. Kurator Aneta Turowska przybywa na spotkanie w asyście drugiej kurator i 5 policjantów, z czego 2 bacznie nagrywających kamerami, głównie moje zachowanie podczas zdarzenia. Ojciec dziecka awanturuje się, wyzywa, grozi i niszczy mienie klatki schodowej, tłucząc w furii w drobny mak przeszklenie drzwi wejściowych i bezkarnie oddala się z miejsca zdarzenia. Dzięki temu, iż byłam doskonale przygotowana na tą zasadzkę i posiadam świadków zdarzenia oraz nagrania, notatka z przebiegu zdarzenia przygotowana przez kurator pokrywa się delikatnie z prawdą, ale bardziej chroni interesy ojca niż dziecka. I pomimo zaszłej tragedii, kuratorzy nadal wykonują orzeczenie wydane w ramach zabezpieczenia sądu francuskiego z 2016 roku. Jedynie kierowniczka zespołu kuratorów Aneta Turowska już nie udziela się sama, tylko wysyła swoich pracowników. Następnie pan Kols składa subsydiarny akt oskarżenia przeciwko mnie z artykułu 211 k.k. W 2019 roku prokuratura rejonowa w Nysie umarza postępowanie przeciwko, a mimo to nadal dąży się do jego prowadzenia. Cel jest dla strony przeciwnej istotny. Kiedy doprowadzi się do aktu oskarżenia, można mnie zamknąć w Polsce lub wydać Francji w celu osadzenia w więzieniu, gdyż tam zostałam już bez udziału i powiadomienia mnie w sprawie skazana na rok bezwzględnego więzienia, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości Polski jest poinformowane. Dlatego też prokuratura rejonowa w Brzegu z inscenizacji rzekomego zaginięcia mojej córki również próbowała i próbuje zrobić akt oskarżenia. W okresie od maja do lipca 2022 roku nigdy nikt nie zgłaszał mi poszukiwań mojej córki, a pracowników policji spotykałam w tym czasie z córką na zakupach i nie wspominali mi o jej rzekomym zaginięciu. W kwietniu 2023 roku we Francji doszło ostatecznie, po 8 latach od złożenia przez pana C. wniosku o zabezpieczenie, do postępowania głównego o powierzenie władzy rodzicielskiej. Francuski sędzia sądu w Poitiers, F. Bravo, odrzucił wszystkie złożone przez moją pełnomocnik wnioski o przebadanie ojca, zbadanie kompetencji rodzicielskich i ojcowskich, analizę nagrania z zachowaniem ojca przy odbiorze, podczas którego dopuścił się w obecności świadków i służb do przemocy psychicznej i niszczenia mienia. Sędzia nie dopuścił mnie do postępowania, a co najważniejsze, wydał fałszywe stwierdzenie, że polski sąd nie wydał dotychczas żadnego postanowienia odmawiającego powrotu Amelii do Francji. Zataja zatem istnienie dokumentów, które Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości jako organ centralny przysyłało w sprawie. Przyznana mi francuska adwokat z urzędu, pani Pascot, napisała 3 strony obrony w tak kluczowej sprawie, trwającej 8 lat, które udostępniła mi do weryfikacji kilka dni przed terminem posiedzenia. Jedynie dzięki obecności na sprawie w Poitiers mojej polskiej mecenas pani Kamili Zagórskiej sądowi zostało wręczone profesjonalne i pełne stanowisko w sprawie. 15 maja 2023 roku sąd w Poitiers wydał orzeczenie nakazujące powrót Amelki do Francji. Aby upozorować brak użycia stosowania przymusu wobec dziecka, nakazał spotkania Amelki z ojcem w celu odbudowy więzi w każdy pierwszy weekend miesiąca, od soboty rano do niedzieli wieczorem w Centrum Mediacyjnym w Skorogoszczy. Ojciec dziecka albowiem skłamał, że dom dziecka, w którym bezpodstawnie ma być umieszczona Amelia, w ramach zabezpieczenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Brzegu,
To przyjazne dzieciom centrum mediacyjne. W Skorogoszczy nie ma takiego centrum. Wie o tym doskonale referent w sprawie, sędzia Tomasz Polak, który we własnej osobie prowadził sprawę o zmianę decyzji o powrocie dziecka do Francji, nakazując pozostawienie jej w Polsce. Obecne skierowanie Amelki do placówki, wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, nie uwzględnia nowej decyzji z 15 maja 2023 roku, a precyzuje jedynie, że Amelka ma tam być doprowadzona jak skazaniec od dnia 9 września 2023 roku. W przypadku, w którym nie zostanie doprowadzona, zastosowane będą kary, a kiedy od 1 grudnia 2023 nie zostanie wydana do Francji, osiągną one 800 euro dziennie. W związku z tym, że obawiam się, że system ustawia na nas po raz kolejny swoje sidła, tak aby tym razem nieskutecznie w ramach procedury w zakresie europejskiego nakazu aresztowania czy sprawy karnej z tytułu 211 KK pojmać, błagam Państwa o pomoc. Ostatnim razem, kiedy zostałam bezpodstawnie aresztowana, bez wylegitymowania przez Policję Kryminalną pod Ministerstwem Sprawiedliwości, wyrwano mi telefon i zostałam osadzona w areszcie na noc. Jeżeli po raz kolejny zostanie zrealizowany taki plan, wówczas po zatrzymaniu mnie Amelka zostanie pojmana wbrew swojej woli i wywieziona do domu dziecka, następnie przekazana obcemu człowiekowi. Osobie, która od lat wykazuje jedyne zainteresowanie córką przez stosowanie rozwiązań siłowych i naruszających wolę małoletniej. Mężczyźnie, który w sposób przedmiotowy traktuje obecnie już dojrzewającą kobietę, wydaje się w Polsce polskiego obywatela. Podkreślę, że Amelka nie mówi w jego języku, on zaś nie posługuje się językiem polskim. Mam nieodparte wrażenie, że w tym przypadku system działa na zasadzie dajcie mi osobę, a ja znajdę na nią paragraf. Ordynarnie łamiące prawo, ręczne sterowanie procedurami, brak dostępu do sprawiedliwego osądu, wyłączanie jawności, odmowa dostępu do wglądu części akt w kluczowych sprawach zaważających na nastoletnim i dorosłym życiu mojej córki, to wszystko musi się skończyć. Ja nie żądam zbyt wiele, tylko tego, żeby poszanowano nasze prawa procesowe i prawa człowieka. Tego, żeby nasz kraj, tak ochoczo głoszący swoje wsparcie i ochronę rodzin i dzieci, naprawdę to robił, a nie tylko używał sloganów w czasie i przypadkach politycznie sprzyjających. Prosimy o pomoc osoby decyzyjne, które bronią praw człowieka i dzieci, a Was, wspaniali obserwatorzy, znajomi, przyjaciele, poszkodowani przez system oraz sprzeciwiający się takiemu traktowaniu obywateli Polski, błagam o to, abyście udostępniali, oznaczali, a także wysyłali ten apel, umieszczając go w komentarzach mediów społecznościowych osób ważnych, decyzyjnych, polityków. Proszę Was, aby wysłać go na adresy mailowe wskazane w opisie z wnioskiem o informację zwrotną, co zrobiono w sprawie. To tak niewiele, a tak dużo dla nas. Błagamy o pomoc.